wydarzenie w twoim życiu sprawiło, że wziąłeś gitarę do ręki i zacząłeś przelewać swoje emocje? Moja mama kiedyś zaproponowała, czy nie chciałbym chodzić do szkoły muzycznej, więc to chyba przez to. Zacząłem chodzić do szkoły muzycznej, na początku była wiolonczela, później z wiolonczeli zrezygnowałem, później była trąbka i tak aż do studiów. No i gdzieś tam w tej mojej edukacji muzycznej, takiej stricte klasycznej, oczywiście poza klasyką były jakieś różne inne rytmy. Pamiętam, że pierwszy kawałek, który strasznie długo katowałem, to był Eiffel 65, Blue Dabba Dee. I no jeszcze kiedyś od babci dostałem płytę, singiel, gdzie było kilka przeróbek Blue Dabba Dee i na przykład jedna z nich to było Blue Dabba Dee w stylu reggae. To naprawdę było coś. Moja pierwsza kapela, pamiętam, nazywała się Pink Planet w ogóle. Pink Planet, Różowa Planeta. Byłem zafascynowany kapelami takimi pop-punkowymi. Gdzieś tam oczywiście w naszej twórczości można się było doszukać Blink-182, jakiś Sum 41, wtedy to był mega show na to. Ja do tej pory oczywiście mam sentyment, lubię sobie tego posłuchać. No i w Pink Planet też mieliśmy takie prześmiewcze teksty i tam wtedy zacząłem. Oczywiście od samego początku chciałem pisać po angielsku, nawet jak jeszcze nie znałem angielskiego. I pisałem takie mega proste teksty. W swoich piosenkach jesteś strasznie emocjonalny i sentymentalny i właściwie jak słuchałam tej płyty, to trochę poczułam się, jakbym trafiła do klubu złamanych serc, gdzie wszyscy siedzą sobie przy stoliczkach i mogą się utożsamić z twoimi tekstami. Zawsze taki byłeś, czy coś sprawiło, że stałeś się taki romantyczny? Ja mam jakiś tam charakter romantyka, uważam, że jestem romantykiem, natomiast też uważam, że generalnie muzyk powinien się charakteryzować jakąś tam taką ponadprzeciętną wrażliwością. Więc jeżeli ktoś się mnie pyta, czy jestem emo, czy nie jestem emo, no to bez skrupułów oczywiście mówię, że jestem emo, pod warunkiem, że znaczy to, że po prostu jestem emocjonalny w swoich piosenkach. Ta muzyka, którą gram, ma też to do siebie, że ona jest jakby właśnie tak jak mówisz, ona jest kameralna. Ona jest bardzo kameralna i zazwyczaj gra się ją w klubach, gdzie na widowni jest cicho, nie ma jakiegoś pogowania, nie ma jakiegoś stage divingu i tych spraw. Raczej się trzeba skupić, dlatego warstwa tekstowa jest też bardzo ważna. By your side, with every single thought, you fell asleep last night. Czy uważasz, że tak jak ty dopiero zaczynasz, to jest debiut, tak? Taka droga, jaką obrałeś, że sam wszystko wydałeś, nagrałeś, stworzyłeś, wypieczętkowałeś w ogóle, jest lepsza dla młodego, początkującego muzyka niż uganianie się za wytwórnią, która tak naprawdę nie zawsze potem da ci tą satysfakcję, jakiej oczekiwałeś? Ja przechodziłem już z wcześniejszym zespołem, przechodziłem już przez etap takiego ekscytowania się tym, że rzeczywiście coś może się udać, że pojechaliśmy na koncert, więc wygraliśmy jakiś tam, więc koncert się udał, pojechaliśmy na konkurs, wygraliśmy jakiś przegląd, ktoś się do nas odezwał i wszystko, każdy jakiś taki najmniejszy sukces był, bardzo się tym ekscytowaliśmy, no więc wydawało nam się, że po prostu złapaliśmy Pana Boga za pięty, jak podpisaliśmy kontrakt na jedną płytę, później na drugą. Natomiast po jakimś czasie oczywiście jakby świat to wszystko weryfikuje. Uważam, że to jest dobra droga dla młodego muzyka, bo o to pytałaś, żeby zająć się samemu, jakby własnym sumptem, że tak powiem, mierzyć siłę na zamiary i robić coś samemu i później, jeżeli coś się nie uda, to mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. Starałem się zrobić wszystko tutaj, jedynie nie wciskałem przycisku czerwonego w studiu. Robił to mój dobry kolega. Mi coś takiego akurat odpowiada, żeby grać samemu, bo czuję, że jestem panem sam dla siebie.
Ja nad tymi kawałkami bardzo długo siedziałem. Liars and Sinners powstało w 2012 roku, więc już wtedy powstały jakieś zarysy kawałków. Natomiast dopiero ostatnio zorientowałem się, że warto może coś z tym zrobić. Więc umówiłem się z Myszą, z takim moim dobrym kolegą, czy może w końcu tego nie nagramy. On bardzo się podjarał tym pomysłem. Więc w końcu usiedliśmy w studiu i no wiadomo, raz robiliśmy szybciej, raz robiliśmy wolniej, jak to wygląda, bo każdy też rzeczywiście oprócz tego, że gram, pracuje też. No ale w końcu sam chyba proces płyty trwał, nie wiem, może z 2 miesiące nagrywaliśmy. Były piosenki, które grałem już 2 lata temu, a były piosenki, które po prostu końcówki wymyślałem jeszcze w studiu. Więc to no, bardzo różnie to wyglądało. No ale jest, w końcu jest. Zastanawiam się, czy twoim, no nie wiem, może marzeniem nawet, nie wiem, czy celem jest, żeby trafiła ta płyta do dużych rozgłośni, czy wolałbyś, żeby ona została właśnie gdzieś tylko polecana znajomym? Ta muzyka jest osobista, ale to nie są takie emocje, które bym chciał zatrzymać tylko dla siebie. Byłaby to dla mnie nagroda, gdyby ktoś naprawdę się tym zainteresował i gdyby ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że tak, to jest dobre, Konrad, róbmy coś większego albo róbmy coś dalej, chcę ci pomóc, to by było super. No a jakby ktoś cię właśnie tak znalazł i cię docenił, ale chciałby cię w jakiś sposób zmienić? Wydaje mi się, że już jestem w tym wieku i na jakby takiej mojej muzycznej drodze, że ciężko by było zmienić. Ja się swoje nasłuchałem, już jakoś tam we mnie ukształtowała się jakaś tam wizja tego, co chcę robić. My dreams would kill me, but without it I'm already dead. Yeah, I'm already dead. Nazwałeś płytę Seven Songs, to jest 7 piosenek oczywiście, ale zastanawiam się, czy to był wybór, bo miałeś 7 piosenek, czy dlatego, że liczba 7 jest ogólnie przyjęta jako szczęśliwa? Szczęśliwa liczba. Nie, to był chyba przypadek zupełnie. Z Myszą się zastanawialiśmy w ogóle, czy... Nie chciałem robić też takiej epki z 3-4 numerami, ale też nie chciałem przesadzić i zrobić 12 numerów, więc stwierdziliśmy z Myszą, że jednak 7 kawałków to będzie takie optymalne rozwiązanie.